Mam już zdecydowanie za długą grzywkę, ale jeszcze kilka dni do fryzjera. Potem jak już to ogarniemy. Witam Was serdecznie na kanale Red My Lips Art i zapraszam na kosmetyczkę lutego. I od dzisiaj mam dla Was taką małą niespodziankę. Chciałabym robić dla moich widzów raz na jakiś czas taką paczkę prezentową w podzięce za to, że jesteście, że mnie wspieracie, że zawsze jakimś dobrym słowem służycie i pomyślałam, aby nie robić jako takich rozdań, to znaczy może będę robiła w przyszłości, nie mówię, że nie, ale bardziej wolałabym po prostu wybrać taką na przykład jedną wickę na dany odcinek, do której poleci po prostu jakaś paczuszka z jakimiś fajnymi kosmetykami, oczywiście nowiutkimi, świeżutkimi i tak dalej. I myślę, żeby po prostu wybierać sobie taką wickę wedle własnego uznania właśnie na podstawie tego, że tą osobę na przykład znam, kojarzę na przykład z sekcji komentarzy, że gdzieś tam często się pojawia, że subskrybuje kanał i tak dalej. Więc takie osoby, takich stałych bywalców, takie osoby aktywne chciałabym raz na jakiś czas nagrodzić. I dzisiaj właśnie już pierwsza taka paczuszka będzie przygotowana i poleci do jednej z moich widzek. Ja już wiem, kto to będzie, bo jest to pierwsza osoba, która mi wpadła do głowy, kiedy pomyślałam o takim pomyśle na takie paczuszki prezentowe. Nie wiem, czy powinnam jakby, wiecie, na głos mówić, kto to będzie, no bo tutaj, wiecie, to jest takie publiczne i tak dalej. Komentarze niby też są publiczne, ale jednak trochę mniej, więc po prostu na dole w opisie będzie napisane, kto to jest za osoba, co to jest za osoba i ja jeszcze do tej osoby się odezwę. Także moi drodzy, taki prezencik ode mnie dla Was. Chciałabym się po prostu odwdzięczyć za to, że jesteście ze mną. A my przechodzimy w takim razie do treści tego odcinka, więc podsumowanie kosmetyczki stycznia. Nie było wprawdzie żadnych nowości, ale to, czego najfajniej mi się używało i najczęściej, to był na pewno puder Blanket ze Stars. Bardzo lubię ten puder, bo jest to puder prasowany, więc bardzo wygodny w obsłudze, ale bardzo ładnie wygląda na skórze. Gdyby jeszcze przedłużał trochę bardziej mat, to byłby to naprawdę taki idealny puder prasowany dla mnie. I używałam też bardzo często palety tej. Jeżeli chodzi o CeraVe, to najczęściej sięgałam po błyski. Jakoś tak mnie właśnie ciągnęło do trochę jaśniejszych, delikatniejszych makijaży. No i właśnie te, wiecie, wszystkie takie błyski, ten. Tutaj te ciemniejsze troszkę też używam. To tych najczęściej zdecydowanie. No i bardzo często sięgałam po tą paletę. Ja w ogóle naturalnie po nią bardzo często sięgam. Nawet takiej nie ma w kosmetyczce miesiąca, bo ona ma po prostu wszystko. Ma kolorki i one są takie trochę też jaśniejsze, więc nie jest to od razu połączone, wiecie, z jakimś ciemnym, przytłaczającym makijażem. I powiem Wam, że muszę zrobić już porządek z tymi cieniami, bo niektóre już śmierdzą. Ten na przykład chyba, czekajcie, nie, ten? Któryś tak śmierdział. O, ten. No już wali, więc muszę sobie, słuchajcie, zrobić taki porządek z tymi cieniami, drogą węchu, sprawdzić, które po prostu się nadają do używania, które nie, przeselekcjonować, poczyścić, ogarnąć i jakby używać dalej to, co się nadaje do używania. To są ogólnie stare cienie, bo to są zdipotowane 9 z Glam Shopu, a wiemy, że 9 to były wypuszczane te pierwsze, nie wiem, 2019 rok. Wiem, że była paleta niebieski 2020, ale przed niebieskim to były i zielone, i fioletowe, i czerwone palety, więc mi się wydaje, że 2019, więc one są już, niektóre z nich bardzo stare. Miałam dzisiaj inny plan, ale na Instagramie wyświetliło mi się takie zdjęcie, taki makijaż i psiepadłam. Zobaczcie na to, Widzicie, zielenie, ale z jakąś taką miedzią, czerwienią, taki miks. No wygląda to cudownie. Nie będzie to tak 1 do 1, bo to są też takie sine usta. Nie wiem, czy takie chcę i czy chcę te takie, jak to się nazywa, kamyczki błyszczące. Ale nie wiem, mam ochotę na coś takiego trochę mocniejszego, jakieś takie, wiecie, więcej cieniowania, co żeby tu się działo. Także robimy ten makijaż z profilu Room E. Fajne makijaże robi, powiem Wam. Muszę ją chyba zafollowować. Musimy podpiąć grzywkę. Ja nie wiem, jak ja mogłam żyć bez tych klipsów. Nie. Zaczynamy sobie od cery. Ja
używam na początek bazy z Flower Nose. Ja mam ochotę dzisiaj, żeby ta cera wyglądała tak naprawdę flawless, żeby to był taki full make-up, żeby on, wiecie, tak, nie wiem, fajnie wyglądał na zdjęciach, fajnie wyglądał w kamerze. To jest taki raczej, wiecie, makijaż po domu, ale no po prostu muszę się dzisiaj jakoś tak, wiecie, wyżyć troszeczkę artystycznie, więc robimy sobie dzisiaj full make-up. I wiecie co? Chyba sobie przełączę lampy, żeby nam nie zakłamywały koloru. Tak będzie chyba lepiej, będzie lepiej po prostu widać te wszystkie kolory. I myślę, że sobie użyję tego kryjącego podkładu ze Starsów. I używam sobie pędzelka. O, on tak ładnie pachnie czekoladą. Nie pędzelek, podkład. A pędzelek jest z Bangerhead Get It Covered. Powiedziałabym, że dzisiejszy odcinek to jest takie połączenie inspiracji na dziś i kosmetyczki miesiąca, bo tak jakoś mnie naszło na coś trochę bardziej artystycznego. Mam nadzieję, że tak czy siak będzie to dla Was inspirujące. Może podpatrzycie jakiś konkretny kosmetyk, aby sobie w tym miesiącu poużywać, albo jakieś połączenie kolorów, albo odtworzycie ten sam makijaż w jakiejś, nie wiem, delikatniejszej trochę wersji. Inspiracje są wszędzie, więc wiecie, mam nadzieję, że się mimo wszystko przyda, a jak nie przyda, to chociaż, że się będzie miło oglądało. No naprawdę, jak ktoś potrzebuje full krycia, to ten podkład jest niezastąpiony po prostu. Ale dla mnie zbrodnią jest używać go gąbeczką. To znaczy jakby tak rozsmarować najpierw palcem i potem wklepać gąbką, wydaje mi się, że spoko. Ale tak moczyć najpierw gąbkę w całym podkładzie i stemplować po twarzy to zbrodnia. Czekajcie, chyba coś przestawiłam, kurde. Chyba okej. Zrobimy sobie trochę mokrego konturowania i użyję sobie tego bronzera z Vibo, który aktualnie zużywam i bardzo lubię ten pędzelek do tego bronzera. To jest Glam Shop ST3, taki duo fiber skośny, duży, więc wmasowuję go sobie w ten pędzel i trochę źle pospięłam tą grzywkę. O, i lecimy. Ja ogólnie nie potrafię tak konturować bardzo mocno, ale pomyślałam sobie, że właśnie tutaj by było fajnie trochę mocniej to zrobić, no bo ogólnie makijaż będzie mocny, więc jak będzie tutaj coś tak jakoś bardzo blado, to może czegoś będzie brakowało, więc od razu sobie muszę w głowie powiedzieć, żeby zrobić to mocniej niż mi się wydaje, że jest ok, albo niż robię zazwyczaj. Także wychodzić trzeba spoza strefy komfortu swojej własnej czasami też. Ja też to robię i też mam swoją strefę komfortu. Może ona jest w nieco innym miejscu niż większości osób, ale gdzieś tam jednak jest ta strefa komfortu. Dokładam sobie trochę tego bronzera. Tutaj to już jest dla mnie aż za bardzo, ale muszę sobie pomyśleć, okej, kamera, zdjęcia, flesze, paparazzi. Przechodzę sobie teraz do brwi i użyję sobie sekundowych brwi z Glam Shopu, takiego żelu w odcieniu Jasna Brew, bo on mi da efekt takich jakby delikatnie rozjaśnionych brwi, chodźcie bliżej, bez efektu takiego typowo bleached brows, ale że te brwi będą jasne, dzięki czemu cała nasza uwaga będzie mogła skupić się na oczach. Więc nakładam sobie trochę tego żelu najpierw w przeciwnym kierunku pod włos i teraz układam sobie tak jak trzeba. Widzicie, on mi jakoś tak typowo nie rozjaśni brwi, ale też nie przyciemni, nie? I wydaje mi się, że taki efekt mi wystarczy dzisiaj. Muszę bardziej uważać na ten produkt, bo on przez to, że jest jasny, to mi się wydaje, że mogę go tak nim patać i patać, a tu widzę, że jestem już cała dookoła taka ubrudzona. To może być fajny kolorek na lato dla mnie. Gdzie tak minimalnie przeczeszę je resztką podkładu, tak minimalnie, żeby jeszcze były ciutkę jaśniejsze, ciutkę. O. Jest jasno, ale brwi wciąż widać. Podobuje mnie się to. Ze Starsów pojawiły się nowe odcienie tych hitowych, wypiekanych róży i 2 bronzery. I ja bym chciała, no wyłaś, użyć tego różu, bo jest po prostu obłędny, w odcieniu 05 Berry Mystery. No jest po prostu cudny i myślę, że z zieleniami na oku to będzie obłęd. Biorę sobie pędzelek. Jeszcze nie pudrowałam skóry, więc nakładam na taką jeszcze nieprzypudrowaną, ale na ten podkład wszystko się bardzo ładnie nakłada, bo on nie jest mocno lepki i mocno błyszczący, ależ to jest cudny kolor, zobaczcie. W końcu coś się dzieje w różach, no naprawdę, słuchajcie.
piękne kolory. Troszkę nosek, a co? Myślę, że możemy przejść sobie... Ach, korektor przecież, no bo po co mi korektor, nie? Więc odrobina korektora jeszcze pod oko. I przejdziemy sobie, myślę, że do makijażu oka i potem ewentualnie się przypudruję, bo ja i tak już zdążę się, że tak powiem, wyświecić pewnie do końca tego makijażu. Ja sobie zacznę od aplikacji bazy, bazy z Glamu w odcieniu, to jest Moro chyba, albo i nie nałożę, słuchajcie. Ty, no ja przecież ja niedawno ją sprawdzałam i była dobra. Ty, wyschła mi na wiór, ale ja ją niedawno sprawdzałam. Ja pierdziu, sucha jak wiór. Popsuli mi plan. Choć kombinowałam i wykombinowałam. Wyciągnęłam sobie stoper z tego cienia i wyłożyłam go sobie trochę i zmieszałam sobie z białą bazą z Vanessa Marix i od razu mi zmiękczyła ten produkt. Także użyję sobie tego, ale pewnie ostatni raz w życiu. Nie wiem, po co tą bazę kupowałam. I nakładam sobie tą moją mieszankę na powiekę i biorę sobie szybko pędzelek też do blendowania, bo w związku z tym, że jest dosyć to suche, to trzeba szybko działać. Niby jest to tylko moja baza, więc nie musi być tutaj super idealnie, ale no każda taka nieidealność później może nam utrudnić pracę na dalszych etapach makijażu. Trochę na dolnej powiece też. Chociaż to będzie głównie bardziej tak w czerwień tutaj już coś iść, z tego co pamiętam. W ogóle już to fajnie wygląda. Z takimi jaśniejszymi brwiami i takie oczko. W ogóle chyba dawno nie używałam takich właśnie militarnych zieleni i uwielbiam takie kolory. Kocham! No dobra, to musimy sobie teraz wybrać jakieś cienie, jakieś kolory do cieniowania. Widzę u niej taki mega neonowy zielony, więc poszukajmy takiego neonowego zielonego. Na pewno jest tutaj w Deepocie w zielone, ale mam też w Delicious Delights ten. Później oczywiście różnego rodzaju zielenie i ona tutaj ma takie fiolety, taką śliwkę. Pomyślałam o paletce Muse, ale też drugiej części moich zdeepotowanych cieni, czyli tutaj jest chyba paletka w Moro i tutaj jest niebieskie 2020. Coś tu chyba jeszcze jest. W Moro i w zielone chyba. Te takie właśnie śliwki, coś tego typu. Wydaje mi się, że właśnie znajdę w Muse. Te kolory tak mi trochę tutaj przypominają to, co ona ma. Może coś takiego jeszcze. Wyciągnę sobie też czerwoną kredkę. Mam akurat czerwoną z Namaki, ale jeśli chodzi o ten błysk, co ona ma na środku, który jest taki trochę miedziano, zielono, czerwono, złoty, jakiś taki, to jakoś tak najbardziej widzę te kolory z tej paletki z Muse, z Nude Juice, na przykład ten Lux, no, może Desire, może ten Glitz. Czy jedna paleta, czy 40 palet, nieistotne, grunt, aby korzystać z naszych kosmetyków, z tego, co mamy. Czy wykorzystamy w danym dniu jedną paletkę, czy 10, nie ma to znaczenia, grunt, żeby były używane. To jest moje motto życiowe po wielu latach robienia filmów typu jedna paleta, 5 makijaży. Po prostu trzeba korzystać i cieszyć się tym, co mamy. No dobra, od czego by tutaj zacząć? Zaczynam paletką Muse i może cieniem Filigree. No i zaczyna się zabawa. Na razie zajmuję się zewnętrznym i wewnętrznym kącikiem, aczkolwiek na pewno będę przenosić to jeszcze wyżej, żeby aż dosłownie pod samą brwią było to cieniowanie, ale tutaj takie rzeczy warto robić stopniowo. Teraz łączę sobie, zobaczcie, Willow i Admire, czyli taką musztardę i taki naprawdę brudny, zielony odcień. I nakładam, tak bym chciała dalej sobie rozblendować tamtą zieleń. Trochę tutaj w kąciku, w załamaniu, na zewnątrz. Trochę może też dolna powieka. Możemy sobie to troszkę wyciągnąć w tym kierunku. Zaczyna to fajnie wyglądać. Szczególnie właśnie z tymi jasnymi brwiami.
Tutaj widzicie, to oko robi się takie heavy. Dokładam sobie jeszcze filigree, czyli tego pierwszego zielonego, żeby go jeszcze tutaj mocniej zdefiniować, powiedzmy, bo trochę mi się porozcierał oczywiście. Pamiętajcie, że jak lubicie tutoriale makijażowe i takie trochę bardziej odjechane looki, to zostawcie mi kciuka do góry, to bardzo pomaga mi się rozwijać i wiem, co lubicie oglądać. I jeszcze wiecie co? Wezmę sobie trochę Pine, to jest inny rodzaj zieleni, bardziej choinkowy, butelkowy, żeby coś tutaj się kolorystycznie działo, że niby to są tylko, wiecie, zielenie, a jednak jest to takie trochę bardziej complicated. Różne odcienie tego samego koloru w makijażu zrobią Wam ogromną robotę. Nie potrzebujecie cieniować gradientu, wiecie, jaśniutki, średni, przejściowy, ciemniejszy, najciemniejszy, ale jak sobie połączycie różne odcienie tego samego koloru, to uzyskacie jakby podobny efekt i takiej fajnej głębi, różnorodności. Więc jak jesteście trochę bardziej w takich właśnie artystycznych makijażach, kreatywnych, może robicie właśnie jakieś takie rzeczy na Instagram, że sobie lubicie nagrywać jakieś rzeczy, albo po prostu, wiecie, robić jakieś fajne makijaże i zdjęcia, to właśnie warto sobie ćwiczyć łączenie różnych tonacji tego samego koloru w makijażu. Wtedy jest taka właśnie fajna głębia. Dużo się dzieje wtedy w makijażu. Myślę, że mogę przejść sobie do mojej śliwencji i tutaj myślę, że ta śliwencja z The Dots, odcień Worried, będzie the best. Muszę użyć kolejnego pędzelka. No niestety, przy takich makijażach trochę pędzli idzie. I tutaj ona ma głównie, no też właśnie kąciki pokryte i dolną powiekę trochę tym fioletem. I zobaczcie, co się zaczyna robić. Zobaczcie, jakie cudowne bagienko. Jak fiolet wspaniale gra z zielenią. To jest takie aż niepokojące połączenie. Ja uwielbiam. I dolna powieka. No i tak mnie poniosło, lecimy dalej w takim razie. Biorę sobie białą kredkę, to jest kredka z Namaki. Nakładam ją delikatnie pod łuk brwiowy i rozklepuję i robię to samo w wewnętrznym kąciku. To będzie taka moja subtelna baza pod neonowy cień. Biorę sobie paletkę Delicious Delights, no i odcień Zesty. Mieszam go później troszeczkę też z tym białym, ale na początek głównie Zesty i wklepuję. Tu potrzeba kilka warstw, żeby kolor się fajnie ujawnił. I to samo w wewnętrznym kąciku. Minimalnie dodaję bieli. Wow, petardziątko. Teraz biorę sobie czerwoną kredkę Namaki i nakładam na linię wodną. I tutaj wszystko po prostu zaczyna mieć sens. Świetnie to wygląda. I wracam sobie do paletki C'est la Vie, ale tym razem tej trochę mocniejszej czerwieni, Moody. I jeszcze delikatnie dokładam w kąciki. Na tle tej zieleni tak się będzie to jakby wybijać w taki dziwny sposób. I trochę dolną powiekę jeszcze rozcieram tą czerwienią. I teraz nakładam sobie trochę błyszczącej bazy, nie błyszczącej bazy, bazy pod błyski z Inglota. I po przejrzeniu chyba 40 różnych cieni uznałam, że zaczynam sobie od Luxa z paletki Neutrals. Wow, zobaczcie to. To jest kosmos. I biorę sobie też Desire, który sobie też doklepuję trochę na środek i tak po bokach tego zielonego. No petarda. I robię to samo na dolnej powiece, tak trochę na środku i schodzę do dołu i minimalnie Desire na boki. I wiecie co? Jeszcze taka odrobina cień Radiant.
Tutaj dosłownie w formie takich iskierek. Ła! Ależ te kolory wszystkie pacają ze sobą, no niesamowite. I moim zdaniem z cieniowania byłoby tyle, więc biorę się w takim razie za wytuszowanie rzęs i na pewno przykleimy sobie jakieś sztuczne. Tym razem, słuchajcie, można zaszaleć. W końcu w trendach jest Mocha Mousse, clean make-up i minimalizm, także wszystko się zgadza dzisiaj. A najmodniejszy jest od lat indywidualizm. I właśnie to dzisiaj robimy. Wyjęłam sobie takie rzęsy, model Rita. Nie wiem, czy coś z tego będzie, bo one są generalnie wszystkie chyba jednej długości. Niekoniecznie mi takowe pasują, ale zobaczymy. One są, zobaczcie, w takich jakby podwójnych kępkach, więc można sobie ich przykleić ile potrzebujemy. Więc może sobie przykleję po prostu kilka tych, a potem wblenduję jakimiś innymi kępkami po prostu. Zobaczymy. Tego modelu jeszcze nigdy nie używałam, mimo że dostałam bardzo dawno temu. Jak pojawiły się na rynku po prostu w ofercie, to dostałam w przesyłce PR-owej i tego modelu jeszcze nie miałam okazji używać, bo od razu zobaczyłam, że to jest, wiecie, bardzo długie, a ja raczej no nie pasują mi takie bardzo długie rzęsy. Ale do takich makijaży jak ten, które po prostu sięgają niemalże do samej brwi, może to się udać. Ja bym coś przykleiła jeszcze na dół, jakieś takie, wiecie, w takiej po prostu jednej uciętej z rzęsy kępce. Dobra, to myślę, że możemy ogarnąć sobie w takim razie resztę twarzy. Doklepię sobie tutaj podkład, bo może coś tam mi się już, wiecie, zebrało i tak dalej. Nie mam pudrów przecież. Tutaj w ogóle mam od maskary jakieś odbitki. Teraz zabieram się za puder i wybieram sobie Prisme Libre i będę go sobie nakładać puszkiem, mieszam sobie wszystkie kolory i robię sobie wręcz taki delikatny baking. Nie taki delikatny, baking. Zostawiam to tak na chwilę i przechodzę sobie dwa uzdy w międzyczasie. No i właśnie, tutaj trochę nie wiem co zrobić, bo mi się bardzo podoba ten efekt, jaki ma na ustach ta dziewczyna, taki trochę siny. I zacznę sobie od konturówki i tutaj sobie użyję mojego ulubieńca, czyli Blanket i Stars. I używam tej konturówki powyżej mojego konturu, żeby mi posłużyła jako właśnie takie konturowanie bardziej. Tu trochę kąciki. I teraz wezmę sobie znowuż paletę Neutrals i odcień Bare. I sobie jeszcze trochę tą konturówkę tutaj poblenduję tym cieniem. I słuchajcie, zaryzykuję. Użyję sobie trochę tego cienia w kremie. A czekajcie, to mam ten rozrobiony, który już mi trochę zastygł, ale zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało sens. Gruntuję i poprawiam to wszystko jeszcze cieniem Gentle. Wypada bardzo podobnie do koloru tej bazy. Czemu nie ma takich szminek? Halo! I nałożę sobie na to błyszczyk, ten od Red Lipstick Monster w odcieniu Sunny. Ale może najpierw jeszcze odrobinka brązu tutaj. NYX Smooth Whip. Ależ w ogóle piękne są te kolory ze sobą. I nakładam błyszczyk i ja go sobie wklepię palcem, bo jednak na ustach mam cienie, więc mogą się łatwo rozwalić. Ogarnę sobie włosy i stylizację i zaraz do was wracam. Excuse me. Nie mam słów, słuchajcie, nie mam słów. Dokładam sobie jeszcze trochę tego fioletowego różu, bo mogę. I w ogóle dorysowałam sobie troszkę piegów. Myślę, że to takie odsłony nadają fajnej nonszalancji. I w ogóle ściągam sobie ten róż tak trochę niżej. Teraz na to się mówi Boyfriend Blush. Kiedyś miało jeszcze jakąś tam inną nazwę, a teraz jest Boyfriend Blush. Także żeby nie było, w tym miesiącu mamy do testowania jedną nowość, ale mamy, słuchajcie, sporo paletek, bo mamy w zasadzie wszystkie moje Cosmic Brushesowe palety i ponownie jakoś tutaj wpadła przypadkowo C'est la Vie. Może właśnie mnie pobudzi jakoś tak kreatywnie, bo ostatnio miałam jakąś taką potrzebę właśnie się trochę artystycznie wyżyć. Co tu jeszcze mamy? Błyszczyk z Belle. Tego puderu
żelku dawno nie używałam, więc też się cieszę na jego, że tak powiem, używanie. I słuchajcie, tak się prezentuje skończony makijaż i stylizacja. Dla mnie to taka trochę wyszła z tego modliszka, troszkę trujący bluszcz, jakiś taki, nie wiem, słuchajcie, możecie mi napisać, na jaką okazję założycie ten makijaż, czy na zakupy do Biedronki, czy może odebranie dziecka z przedszkola, a może wyjście z pieskiem na kupę. Także czekam na informację, na jaką okazję przyda się Wam ten makijaż, bo jestem pewna, że się przyda. Jeżeli nie, chociaż wątpię, no to mam nadzieję, że tak czy siak miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, no to zostawcie mi kciuka do góry, jakiś miły komentarz, albo niemiły, albo kciuka w dół. Zresztą róbcie co chcecie. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.